Autopilot wyłączył się sam, bo powiedział, że w tych warunkach nie będzie współpracował w automacie. Piloci chwycili za wolanty i próbowali utrzymać stabilny lot. Mówi się, że za sukcesem każdego przedsięwzięcia stoi człowiek. I jedną z takich osób jest pan Grzegorz Jarczewski, emeryt, były nawigator, radiotelegrafista, pracownik działu rozkładów i pracownik działu aliansów. Nie wiem, czy wszystko wymieniłam. Dzień dobry, panie Dzień dobry. Grzegorzu. Nie, miałem wiele bogatszą tę historię w locie. W locie mówi się o panu człowiek orkiestra, ale zacznijmy od początku. Kiedy rozpoczął pan pracę w locie i jakie było pana pierwsze stanowisko? Pracę w locie zacząłem dosyć nietypowo, dlatego że LOT wystąpił o mnie do pełnomocnika do spraw zatrudnienia. Kiedyś takie stanowisko było. Ja byłem pracownikiem polskiej żeglugi morskiej i ponieważ przedtem złożyłem kiedyś papiery do lotu, wiedząc, że lot potrzebuje nawigatorów, lot sobie przypomniał o mnie jesienią 1980 roku. I zaprosił mnie na spotkanie. I było to takie naprawdę pierwsze spotkanie z ówczesną szefową kadr, panią Gawrońską, której zupełnie niepotrzebnie zadałem pytanie, na które dostałem odpowiedź, która ustawiła mnie w zasadzie na całe życie w locie. Ja zapytałem się, co się stało, proszę pani, że LOT otwiera kurs dla nawigatorów. Przecież tego kursu miało nie być. A pani Gawrońska spojrzała na mnie z takim politowaniem i powiedziała: panie Grzegorzu, musi się pan w locie jednej rzeczy nauczyć. W locie kto pierwszy wstaje, ten rządzi. Kurs jest. A jak pan został nawigatorem? Ja już skończyłem szkołę morską. Skończyłem też równolegle ze szkołą morską Uniwersytet Gdański, ekonomię, organizację i zarządzanie przedsiębiorstwami, co później mi się bardzo przydało. Ale ja jako pierwszy mój zawód, i to zawód wykonywany, to był inżynier-nawigator pokładowy statków morskich. Ta szkoła morska mnie zainteresowała, ponieważ wiem, że kiedyś pozyskiwano właśnie do lotu nawigatorów z marynarki wojennej i wiem, że kuszono ich w ten sposób, że będą mieli więcej czasu dla rodziny, że jest to krótsza rozłąka. To bardzo ciekawe, wprawdzie mówimy o latach powojennych, ale chciałam zapytać, czym pana skuszono do pracy w locie, że zostawił pan żywioł wody dla powietrza? Powiem szczerze, po pierwsze spotkałem kolegę, który już był ode mnie na starszym roczniku w szkole morskiej. Skończył szkołę morską, on poszedł do lotu. Spotkaliśmy się kiedyś w pociągu i opowiadał. A po drugie byłem żonaty i żona stosunkowo źle znosiła tak długą rozłąkę na morzu. W powietrzu wszystko dzieje się o wiele, wiele szybciej. Natomiast planowanie, tak, i trzeba zawsze myśleć do przodu. Tak jak idąc wąskim kanałem morskim, to nas uczono, że zawsze się patrzy na drugą boję, sterujemy na drugą boję do przodu. To tutaj z tego powodu, że są korytarze powietrzne, to na przykład trzeba zaplanować początek skrętu. W zależności od tego, o ile stopni będziemy zmieniali kurs. Wcześniej czy później. To później przychodzi powiedzmy z doświadczeniem i to nie stanowi żadnego problemu. Ale trzeba pamiętać, że na statku rozmawiamy o 20 węzłach, czyli około, powiedzmy sobie, 40 km na godzinę, może mniej. A tutaj rozmawiamy o prędkości na 18, na ile 18, na którym byłem. To była prędkość 600 km na godzinę. Współcześnie jesteśmy przyzwyczajeni do dwuosobowych załóg, ale zaraz po wojnie LOT wprowadził samoloty czterosilnikowe. Ruch nad Europą się zwiększył, powstawały wspomniane korytarze powietrzne. No i te załogi, były potrzeby rozbudowania tych załóg. Na czym właściwie polegała praca nawigatora?
Nawigator prowadził samolot pomiędzy... Kiedy skończyła się faza startu, przejmował samolot tak naprawdę nawigator, szczególnie na 62, dlatego że tam było podłączenie do autopilota nawigatora. Natomiast on odpowiadał za całe procedury nawigacyjne. Od startu, od wykonania prawidłowego odejścia od lotniska. On podawał kursy, podawał wysokości na pewnych odległościach, jeżeli takie były określone w standardach odejścia od lotniska. On prowadził nawigację po trasie, to znaczy na 18 ja mówiłem, jakie należy wprowadzić poprawki do autopilota, o ile stopni. Ja pilnowałem, żebyśmy byli na trasie. Prowadziłem łączność, bo już wtedy na 18 nie było radiooperatorów. Ja odpowiadałem także za odpowiednie przygotowanie oprzyrządowania, żeby na przykład radiolatarnie były już te, które będą na trasie, że one były zaprogramowane, żeby ich nie stroić w czasie trasy. Ja odpowiadałem, pilnowałem, bo takie nam wyznaczono zadanie, za prawidłowe wykonanie podejścia, to znaczy za odpowiednie zniżenie, powiadomienie pilotów o wysokości decyzji, czy to o tym, że osiągamy poziom przejściowy przedtem i pilnowanie, żeby to było dobrze robione, żeby nie były naruszane procedury. Że jeżeli jest wysokość decyzji, to żeby przypomnieć pilotom, że muszą podjąć te decyzje w tym momencie. W latach 80. w locie wtedy były samoloty radzieckie. Oprócz pilotów i nawigatora, ktoś jeszcze był w kokpicie? Tak, oprócz nawigatora był mechanik pokładowy. I mechanik pokładowy odpowiadał znaczy miał pieczę nad silnikami, nad zużyciem paliwa oczywiście i on także odpowiadał za elektrykę na tym samolocie. Czy pamięta pan katastrofę samolotu Kościuszko? Tak, byłem w załodze zapasowej. Jakie wtedy emocje towarzyszyły? To był wstrząs, dlatego że dowiedziałem się, że kończę dyżur, że załoga przyszła. W związku z tym skończyłem dyżur. Poszedłem z dziećmi na spacer, wróciłem do domu i dzwoniła przyjaciółka rodziny, czy ja jestem w domu. I to był szok. To był szok, bo ona już wiedziała, ja nie wiedziałem, że samolot spadł i pamiętam, że zadzwoniłem do lotu. Pani Ela Krajewska była zapłakana, to była osoba, która odpowiadała za, powiedzmy, koordynację załóg. Była taką, trudno powiedzieć, dyspatcherką. Ona pilnowała, żeby załogi wylatywały kompletne. Ona była zapłakana i już wiedziałem, że co się stało. No zadała mi jedno pytanie. Panie Grzegorzu, nie mamy nikogo na wieczór. Czy pan się zgodzi na drugi dyżur? Czyli tragedia niewątpliwa, Tak, ale dlatego że to też, dlatego że to praca. przecież zginęli dobrzy znajomi. Przecież zarówno zginął tam kapitan Pawlaczek, którego doskonale znałem, którego bardzo poważałem. Zginął mechanik, który się szkolił, pan Kłosek, z którym jeszcze latałem na 18. No doskonale żeśmy się znali. Czy też zginął pan Karcher, z którym latałem też stosunkowo długo. No to byli po prostu, to byli dobrzy koledzy. No, trudno sobie, prawda, no, dzisiaj sprawa jest jakaś otorbiona, powiedzmy, jest na tym jakaś blizna, ale wtedy to przecież, no to mogłem być ja. Przecież byłem w załodze zapasowej. Na szczęście żyjemy w czasach, w których samolot jest najbezpieczniejszym środkiem transportu i pasażerowie wciąż go wybierają. Jak na przestrzeni lat zmieniali się pasażerowie? Pasażer wymaga dopieszczenia. My możemy go dopieszczać na tyle, na ile to jest możliwe. Zapewniając mu bezpieczny lot jako załoga ale on bezpieczeństwo kupuje w bilecie. W ogóle się nad tym nie zastanawia. No, gdyby nie było bezpieczne, nie kupił biletu. Natomiast pasażer chce być dopieszczony. Chce mieć
taką usługę albo inną usługę, albo sobie wymyśli usługę i się pyta, czy ta usługa jest dostępna. Jak nie jest dostępna, to dlaczego nie jest dostępna? Ja bym chciał, żeby była dostępna. Czyli mogę podsumować innym powiedzeniem, że apetyt wzrasta w miarę jedzenia. jak tych Niewątpliwie usług tak. przybywało, jak ten komfort był coraz lepszy, samoloty były coraz wygodniejsze, to i pasażerowie zaczęli mieć większe oczekiwania. Tak, no na 18 na przykład była, jak na tamte czasy, dosyć komfortowym samolotem, z wyjątkiem jednej rzeczy: hałasu w przedniej kabinie. Bo ta kabina była na wysokości łopat skrzydeł, a końcówki tych łopat osiągały prędkości naddźwiękowe. Dział rozkładów, czy też obecnie dział siatki i połączeń, to jest taki dział, w którym myślę, że potrzeba umiejętności takiego myślenia przestrzennego i to jest układanie tej siatki. Ja to sobie zawsze wyobrażam jako taki Tetris, bo tam jest tyle zależnych, dokąd możemy latać. Przecież to są określone sloty, czyli godziny, w których mogą te samoloty lądować. Jakieś tajniki z pracy właśnie w dziale rozkładów. Jak ułożyć siatkę połączeń? Teraz jest to jeden dział. Jest to jedno biuro. Wtedy to były dwa działy osobne. Był dział planowania siatki i był dział rozkładów. Dział rozkładów zajmował się publikacją siatki w różnych aspektach. Dział rozkładów odpowiadał po pierwsze za przejęcie programu, czyli już tej ułożonej rotacji, i po pierwsze rozdystrybuowanie jej także do systemów rezerwacyjnych, przerobienie tego zbioru, który myśmy dostawali, na zbiór tak zwany SSIM, czyli standardowy zbiór informacji rozkładowych. Myśmy nie układali siatki od nowa, myśmy ją dostawali. Dostawaliśmy cała ocena ekonomiki tej siatki i jej budowa, wybór połączeń, kierunków. To robił dział planowania siatki. Myśmy byli działem ściśle współpracującym, co później bardzo nam pomogło przy informatyzacji tego procesu. Natomiast myśmy się głównie zajmowali opracowaniem tego na potrzeby dystrybucji. Myśmy wydawali wtedy, przygotowywali rozkład połączeń, także ten drukowany. Myśmy robili szczotki, myśmy oddawali go do drukarni. Szczotki? Szczotki to znaczy takie wersje robocze. Myśmy to sczytywali, przychodziła z drukarni taka wersja już, jakby on wyglądał, myśmy ją linijka po linijce, pozycja po pozycji sprawdzali, żeby można było oddać ją, zatwierdzić do druku. W jakie miejsca latał LOT kiedyś, w które nie lata teraz? Ja bardzo lubiłem kierunki wschodnie i takie kierunki, powiedzmy sobie, pobytowe. Tego było sporo i to były dosyć ciekawe kierunki, do których nie latamy obecnie. Były to długie pobyty. Na przykład byłem w Korei Północnej. Podejrzewam, że Inne czasy. tak, dlatego, że to były loty z załogami rybackimi. Teraz nasze rybołówstwo jest mocno ograniczone, ale kiedyś łowiliśmy na całym świecie. Więc loty na przykład właśnie do Fenianu, czy loty do Anchorage, czy loty do Cold Bay, to jest na Aleutach. Kto tam teraz będzie, z kim tam kto poleci. Czy Montevideo, czy powiedzmy sobie Dakar, Rio de Janeiro, czy też Mombasa albo Dar es Salaam. Piękne kierunki, naprawdę. Czy w locie były jakieś kółka zainteresowań, kółka hobbystyczne? Na każdym rejsie starałem się znaleźć kogoś, kto by był chętny do zwiedzania. I dla mnie to największa przyjemność to było zwiedzanie świata. To, co oferowało nam mi lotnictwo, szczególnie właśnie te loty pobytowe, to było zwiedzanie. I na ogół się kogoś zawsze znalazło, kto był chętny do zwiedzania. Ale czy to było sformalizowane? Nie mieliśmy czasu w tym uczestniczyć, prawdę mówiąc, dlatego że oprócz latania, powiedzmy, mieliśmy także
swoje domy, rodziny, które też wymagały zaopiekowania. Na pewno był klub narciarski. Tak, był. Ale mieliśmy wtedy obozy kondycyjne i ja rozumiem, dlaczego taki klub był, prawda? Były też No tak jak możliwości wspomnieliśmy, chociażby praca latania. nawigatora wymagała doskonałej ogólnej sprawności psychofizycznej. Tak, no i zresztą Było to w interesie pracodawcy też. co roku byliśmy przecież sprawdzani na Wimlu, jak nasze zdrowie się, w jakim kierunku się rozwija, czy trzymamy standardy. I to wcale nie było takie oczywiste. Zresztą dbano także o nas chyba bardziej w locie, dlatego że mieliśmy lekarzy, taki zespół lekarski, który nawet w niektóre rejsy zabierał się z nami i potrafił takiego delikwenta oprzyrządować porządnie na stanowisku pracy. No, oprócz tego, że się miało gdzieś tam, prawda, kupę obowiązków, to jeszcze pamiętać, że na tobie wiszą jakieś druciki, jakieś plasterki, a obok siedzi na miejscu, prawda, albo instruktorskim, albo wolnym w kabinie radiooperatora siedzi pan doktor. Rozumiem, że w ten sposób sprawdzano kondycję i sprawność. Tak, to znaczy sprawdzano, jak się organizm danego delikwenta zachowuje w locie. Najlepsze wspomnienie, czy może sytuacja, która najbardziej panu zapadła w pamięć, jakieś wydarzenie podczas pracy w locie? Na ogół, jeżeli rejs przebiega tak, jak powinien przebiegać i jeżeli przestrzegane są wszystkie procedury i przepisy, to rejsy nie są takie strasznie, powiedzmy sobie, odbiegające jeden od drugiego. Chyba że meteorologia, że zjawiska meteorologiczne dadzą w kość. Tak, pamiętam taką sytuację, kiedy przy odlocie z Nowego Jorku i przy wejściu nad Atlantyk, ni z tego, ni z owego, bez żadnego uprzedzenia, bo na ogół na mapach widać obszary, które zostały już poprzednio przez kogoś, czy przez meteorologów, czy przez raporty z poprzedzających samolotów określone jako, powiedzmy sobie, obszary niestabilnej pogody, w których trzeba bardziej uważać. Ale nie było żadnego ostrzeżenia, kiedy dostaliśmy takiej turbulencji, że nie mogliśmy obserwować przyrządów. Po prostu raptem tablice przyrządów przy tej częstotliwości drgani, przy tej amplitudzie drgani zamieniły się w takie szare pola. I na takie sytuacje też są procedury? Tak, oczywiście autopilot wyłączył się sam, bo powiedział, że w tych warunkach nie będzie współpracował w automacie. Piloci chwycili za wolanty i próbowali utrzymać stabilny lot, no bo to jest... Natomiast niemożliwa była nawigacja ani śledzeniem, tak jak mówię, przyrządu, dlatego że tablice nie można było zauważyć, co wskazują poszczególne wskaźniki. I kiedy to się uspokoiło, Bogu dzięki byliśmy przypięci wszyscy, okazało się, że jesteśmy o 600 metrów wyżej niż powinniśmy być. O 2 poziomy wyżej, czyli że to było... Musieliśmy natychmiast rozpocząć, po pierwsze zgłosić zajście, drugie natychmiast obniżyć lot, bo to był nie nasz poziom. Na tym poziomie mógł być inny samolot. Przyszedł pan do nas nie tylko ze wspomnieniami, ale również z pamiątkami. Co pan przyniósł? Znacie tę odznakę na pewno. Za nalot, tak? Za 1 milion? Za 1 milion przelatanych kilometrów, to jeszcze na 18 dostałem. Później już nie słyszałem, żeby te załogi, żeby takie odznaki bywały przyznawane, dlatego że 1 milion stosunkowo prosto było wylecieć. Proszę sobie wyobrazić, że... Były. Czytałam o tym, że były rzeczywiście przyznawane, ale teraz nie. Dlatego, że jeżeli pani ma prędkość samolotu rzędu 800 km na godzinę, tak? Czyli w ciągu godziny pokonuje pani 800 km. To proszę sobie wyobrazić, ile trzeba godzin, żeby wylatać 1 milion? 1200. Co to jest za nalot? Kiedyś latało się powiedzmy 300 km na godzinę, czy 400 km na godzinę, czy chociaż też 600. To już się trzeba było natrudzić. Pan przyniósł też zdjęcie w mundurze. Tak, jedyne zdjęcie, jakie mi zostało w mundurze, ponieważ nie fotografowaliśmy się specjalnie, powiedzmy. Jest to zdjęcie wykonane już wtedy, kiedy z powrotem byłem nawigatorem na 62 i siedzimy w autobusie, który nas wiezie
na lotnisko w Singapurze. Także byłem wtedy, widać, młody, piękny. Mogę zobaczyć? Ach, proszę pani, co to były za czasy? To już naprawdę po zdjęciu można poznać, że są lata 80., 90. To były lata 80., tak. To był 81 rok. Dostał pan również odznakę z 2 diamentami. Tradycja przyznawania odznak jest do dzisiaj w locie. Jakby pan mógł powiedzieć parę słów na ten temat. Dostałem ją wtedy, kiedy byłem już kierownikiem działu rozkładów i dostałem ją za podjęcie wysiłku. Zresztą nie podejmowałem tego sam oczywiście, bo to tak naprawdę mieliśmy wtedy w dziale rozkładów i w sąsiadującym z nami dziale właśnie planowania siatki, połączeń. Mieliśmy wspaniałe zespoły ludzi, wspaniałych pracowników. Podjęliśmy, tak powiem, wysiłek wprowadzenia w tym obszarze pierwszego systemu tak naprawdę zewnętrznego, nowej generacji, automatyzującego wytwarzanie informacji, standardowych informacji lotniczych, według standardów jatowskich. Dlatego, że poprzednio cała rotacja była na papierze. Mam tutaj zachowane ku pamięci, prawda, swoje pagony to jedna rzecz, prawda, i z rękawów, ale także odznakę, której obecnie nie występuje. To jest odznaka nawigatora, którą się nosiło, prawda, na kieszeni, czy też odznaka radiooperatora z tego samego I teraz miejsca. już tych odznak nie ma. Teraz już ich nie ma i to są oczywiście sentymentalne. Z wycofaniem tego Tak, zawodu w Tak, lotnictwie nie ma już tych odznak. Tutaj największą taką tajemniczą zarazem pamiątką jest ta walizka czy neseser, nie wiem jak prawidłowo nazwać, w której przyniósł pan pamiątkę. Tak, dlatego, że to jest oryginalny mój kuferek, kufer nawigatora. Myśmy dostawali to w ramach wyposażenia, tak jak powiedzmy sobie mundur. To są przykłady 2 map, prawda, które myśmy mieli komplet map na cały obszar, na którym mógł latać lot. U siebie mieliśmy to w domu i musieliśmy dbać, żeby zarówno te mapy, jak i opisy ogólne przestrzeni powietrznych, czy też szczegółowe podejścia do portów, czy też plany portów, żeby one były na bieżąco aktualizowane. Na całym obszarze, który był w zasięgu zainteresowania lotu. Miałem strasznie ciekawe życie w locie, czasami strasznie denerwujące, czasami wkurzające, ale życie, którego bym pewnie nie zamienił na żadne inne, bo było tak ciekawe. Tak ciekawe, takie, mówię, dawało tyle możliwości, jeżeli się tylko chce te możliwości zobaczyć i wykorzystać.